Tak? Siema, z tej strony Bobek. Masz powiedzieć, że ten Brazol to chuj mu na łeb i wygramy tą wojnę i chuj mnie to obchodzi, No, gościu, rozumiesz? okej, spoko. No ja mam nadzieję. A jak nie, to tam z chłopakami wjeżdżamy No. do ciebie, dostaniesz kika i A few moments later. Co jest? Hola, mi ¿Aló? nombre es Dejarian. Manteles a todos sobre nuestros movimientos. No estoy interesando en el precio de cuesta. Sí. Diles a todos Ok. que estamos creando un nuevo orden mundial. Termina este burdel. Que Comprende. tenga un lindo día. Ja. I co ja mam robić? Prawda się zawsze obroni. Halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niezależny dziennikarz wojenny Strojny i zapraszam na relacje z frontu. A dzisiaj w programie między innymi transfer kolejnych postaci na Bonę, omówienie o ile zmniejszył się exp jeżeli chodzi o Team Hunt Bobka, dołączenie się 2 europejskich streamerów przeciwko Bobkowi oraz sekcja memów. Ale zacznijmy sobie od początku, czyli 3 nowe postacie na serwerze Bona. Są to 1000 levele, 2 MS-y oraz 1 Knight. Pierwszy to Sami Faulkner, 898 MS. Drugi to Launzord, 1013 Elite Knight. Oraz trzecia postać Lukao MS, 1121 Master Sorcerer. I z tego co zrozumiałem, właśnie 2 europejskich streamerów, czyli Zaga oraz Paniex, który notabene jest Polakiem, właśnie wskoczyli na którąś z tych postaci, żeby jak najbardziej obniżać tego expa na godzinę naszym rodakom. No i jak możemy zobaczyć, jesteśmy teraz na stronie guildstats.eu. Jest to tutaj postać Bobka i jego experience oraz mamy tutaj main charakter Dejaira. Również wejdźmy sobie w experience i porównajmy jak wygląda sytuacja. Jeszcze zaznaczę, że zapis tego experience został zrobiony dzisiaj o 7 rano, czyli mamy dokładnie aktualizację jak wyglądał wczoraj Team Hunt, no i jak wyglądała cała sytuacja. Jak widzimy już z 3 tutaj postaciami na Team Huncie, które przeszkadzają Bobkowi. 3 godziny Hunta zebrał 171 milionów expa. Dejair wczoraj zebrał na swoim harze 242 miliony expa. I jeżeli by ta tendencja się utrzymała, to warto zaznaczyć, że w 280 dni Dejair staje się top 1 Tibi. Także bardzo zawrotne tempo, ale zobaczmy sobie w porównaniu. Tutaj zobaczcie, z jednym Knightem jak tylko latali w Team Huncie 219, 200 milionów expa i tutaj spadek do 171. Tutaj gdzieś chyba przy 220 chyba, czy przy którymś Huncie były 4 godziny staminy palonej plus boost za 180 coinów, więc tutaj mobilizacja była dosyć mocna. Ale warto zauważyć, że naprawdę widać spadek w expie. Nie wiem czy pamiętacie, ale w ostatnim filmie mówiłem o pewnej akcji zrobioną przez Aziego, wiecie, te rzucanie bananów i tak dalej. Brazylijczycy nie pozostawili tego na suchej nitce i postanowili się odwdzięczyć w równie okropny sposób. A mianowicie w depo postanowili ułożyć parcelę w jakże symboliczny kształt. Każdy wie o co chodzi, musi być to zablurowane dla celów, no żeby mi nie zdjęli filmu, ale wiecie o co chodzi, nawiązanie historyczne, również cios poniżej pasa i jakkolwiek tego nie pochwalam. Jeżeli chodzi stricte o samego spota i tą całą ganiankę, przez większość czasu działo się ciągle to samo, bez żadnych niespodzianek, ale warto zaznaczyć, że Knight z Team Hunta Bobka, czyli Negi, prawie zaliczył deskę, odpalił się Gift of Life, użył 2 potrawki, prawie wylądował na tibijskim cmentarzysku, więc już Brazole wyjmowali szampana z lodówki, no ale dzisiaj go nie odpalili. Żeby sobie przełamać troszkę ten poważny ton, zapraszam do sekcji memów. Zaznaczę tylko, że jeżeli chodzi o Polaków w tej wojnie memów, muszę przyznać, że przegrywamy, cienko nam to idzie, bardzo ciężko mi było znaleźć coś, co stworzyli Polacy jakby na Brazylijczyków, ale w drugą stronę
Jakbyście mieli jeszcze jakieś memy, podsyłajcie gdzie tylko możliwe. W końcu jakieś racje żywieniowe dostałem. Kurwa, tydzień nie jadłem, ja pierdolę. Właśnie otrzymałem wiadomość z ostatniej chwili. Prawdopodobnie trzeci MS ląduje na serwerze Bona. Jest to 979 MS, który był na Harmonii i został przetransferowany właśnie na Bonę. Tak naprawdę jestem ciekaw, na ilu postaciach to się skończy i jak to się rozwinie. Bilans strat i zysków, jeżeli chodzi o dwie ekipy, wygląda następująco. Team Hunt Bobka 0 desek, jak najbardziej sukces. Jak najbardziej porażką można zaliczyć to, że mają o wiele mniejszego expa na godzinę. Brazolski Team Hunt około 10-11 desek, z tego co wiem, albo więcej. Z drugiej strony sukcesem jest to, że obniżają expa na godzinę i w sumie dopinają, na czym im zależy. Jak według was przebiega ta cała bitwa? Czy śledzicie, czy może nie? Jakie są wasze scenariusze? Jestem mega ciekawy, stary, jak to wygląda z twojej perspektywy. Można powiedzieć, że przez ostatnie kilka dni cały świat tibijski śledzi i jednego, i drugiego. Również można zauważyć, że tak naprawdę w tej całej bitwie są wygrani. Bobek, bardzo dużo ludzi na streamie u siebie, Brazol również. Bobek pierwszy raz odpalił swojego streama i od razu miał po ponad 1000-1500 ludzi. Myślę, że takie większe liczby, jakie ma teraz, miał w momencie wbijania 2000 poziomu, chociaż wtedy liczba widzów przekraczała grubo ponad 10 000. Z drugiej strony pan Brazol, wydaje mi się, że nigdy na oczy nie widział takiej liczby widzów. Myślę, że ludzie jego też zapamiętają i ten nickname pozostanie z Tibijczykami na długo. Więc koniec końców, jeżeli obydwoje to dobrze rozegrają, to jeszcze im wyjdzie to na dobre. A ja dostaję słuchy, że za niedługo zaczyna się Team Hunt, więc czas schować się w okopach na dobre. Będę się zawijać z tej strony niezależny, tibijski, wojenny dziennikarz. Trzymajcie się, czekajcie na kolejne relacje i sympatyczne wojenne papa.